Jestem właśnie w Wilnie, w mieście, które ma według mnie bardzo słaby marketing w stosunku do tego, co ma do zaoferowania. Natomiast nie o marketingu tym razem będzie, tylko jak zawsze. Zrobię research, jeśli chodzi o nieruchomości i o możliwości inwestycyjne, więc zapraszam na ten szybki przegląd tego rynku. Wilno, stolica Litwy. Jednocześnie bardzo piękne miasto z dość silną polską przeszłością i polskimi korzeniami, zarówno jeśli chodzi o historię, jak i o kulturę. Wilno jest także właścicielem jednej z większych starówek w tej części Europy, a przez niektórych uważanych nawet za jedną z ładniejszych. Właśnie dzięki temu w 1994 roku starówka ta została wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Litwa jest członkiem Unii Europejskiej. Litwa także przyjęła jako swoją walutę euro. I teraz tak, co roku Litwę odwiedza około 2 milionów turystów, co stanowi prawie 2/3 populacji całego kraju, ponieważ Litwę zamieszkuje około 3 milionów ludzi. Turyści generują przychód na poziomie $1 miliarda. Potencjał samego Wilna według mnie daje prawo oczekiwać większej ilości odwiedzających. I szczególnie gdy ta logistyka transportowa, która tutaj chyba jest troszkę przeszkodą, a także gdy linie lotnicze, szczególnie te tańsze, z większą częstotliwość, tutaj rejsami stałymi do Wilna, może zostać obsłużona jeszcze większa grupa ludzi, dzięki temu wygeneruje jeszcze większy przychód. Z Warszawy podróż autem zwykłą prędkością jadąc zajmuje około 5 godzin. Samo Wilno liczy około 500 000 mieszkańców i uwaga, na Litwie 2/3 obywateli mieszka w miastach, także jest to kraj zdecydowanie bardziej miejski niż wiejski. Jako ciekawostkę podam, że 4 miasta na Litwie mają liczbę mieszkańców ponad 100 000. Polacy to ponad 6% ludności całej Litwy. Rynek nieruchomości do czasu wybuchu pandemii był w tendencji stabilnego wzrostu. I teraz tak, sprzedaż mieszkań i apartamentów w Wilnie w 2019 roku wzrosła o 7%, bardzo fajny wzrost, a domów, uwaga, o ponad 15%, co było wynikiem chyba nawet lepszym od słynnej hossy w 2007-2008 roku. Wynajem mieszkań w Wilnie jest stabilny i dość bezpieczny, można powiedzieć. Właściciel nieruchomości otrzymuje średnio 5,5% rocznie zysku z tytułu wynajmu mieszkania. Oczywiście wziąłem tutaj pod analizę najem długoterminowy. W ciągu ostatnich 25 lat nieruchomości w Wilnie niektórzy mówią, że zyskały na wartości ponad 6-krotnie, co w rachunku rocznym daje ponad 20% rentowności. Oczywiście kalkulacja ta nie zawiera remontów, opłat stałych oraz kosztów eksploatacyjnych, ale nie zawiera także przychodów z ewentualnego najmu, na które warto liczyć przy tak długim okresie posiadania nieruchomości. Akurat jestem w Wilnie w czasie, gdy osoby przyjeżdżające z wielu krajów, w tym także z Polski, powinny poddać się 14-dniowej kwarantannie. W związku z tym ilość obcokrajowców na ulicach, jak obserwuję, oraz w lokalach była praktycznie niezauważalna. Mimo to lokale i deptaki wyglądają na zapełnione, co daje bardzo optymistyczne prognozy co do samowystarczalności tego miasta, jeśli chodzi o obsługę turystów. Koszty najmu samodzielnego lokalu o powierzchni około 20 metrów w starej części miasta na Bookingu zaczyna się mniej więcej od 50 euro za noc, czyli to są ceny dość zbliżone do polskich. Ceny sprzedaży nieruchomości są także zbliżone do polskich, natomiast nie jest widoczny tutaj nadmiar tych ofert sprzedaży, także ta podaż nie jest jakoś przesadzona, szczególnie jeśli chodzi o starszą zabudowę miasta. Przynajmniej nie wychodziły te nieruchomości mi z lodówki. Jeśli chodzi o agencje nieruchomości, to w moim odczuciu można zauważyć, że są bardzo ładnie prezentowane oferty. One zachęcają do oglądania ich na żywo. Jest nawet kilka agencji specjalizujących się w sprzedaży drogich nieruchomości. W Polsce to by były agencje z nazwą Premium. I są to zarówno sieciówki znane na całym świecie, jak i lokalne agencje. Jeśli chodzi o bardzo drogie posiadłości, które tak na szybko obejrzałem, i o apartamenty, to subiektywnie oceniam, że są one droższe od tych topów takich, które można spotkać w wolnym obiegu w Polsce. Także było to dla mnie zaskoczenie, natomiast one są bardzo ładne. Nie wiem, wniosek może być taki, że być może tutaj klasa średnia dopiero się buduje od niedawna i może była duża tutaj przepaść między klasą po prostu tą bardziej ubogą,
atom od najwyższych dochodach, która sobie mogła pozwolić na tak drogie nieruchomości. W Polsce natomiast ta klasa średnia dość długo już się stabilizuje i te przepaści jeszcze do niedawna nie były aż tak silne. No i teraz, w co tutaj inwestować? Ja uważam, że przy aktywnej współpracy z lokalnym agentem nieruchomości, który może mieć dostęp do ofert, których jeszcze nie ma w internecie, rozważałbym nabywanie całych kamienic i przekształcanie ich na jakieś mini hotele, mini apartamenty, tak aby dążyć do krótkiego najmu, jednak docelowo, bo ta pandemia, która teraz jest, ona prędzej czy później, no zakładam, że minie i tego typu miasto na pewno dużo większe obroty potrafi dostarczyć właścicielowi na krótkim najmie niż na długim, który jest mniej obsługowy, ale mimo wszystko mniej dochodowy. Uważam też, że opłacalne może być nabycie gruntów w niektórych dzielnicach, które są naprawdę topowe, także to nie tylko Starówka tutaj musi być i zabawa tam no po prostu w przemysł deweloperski. Uważam, że deweloperka tutaj ma prawo się fajnie rozwinąć, bo jeszcze tych nowych brył aż tak wielu nie ma, tak samo jak dopiero się na dobre unowocześnia rynek biurowców. Administracja państwowa sprawia wrażenie, jakby tutaj mocno nie przeszkadzała, natomiast nie jest głęboko przeze mnie badany ten problem, tylko tak na krótko zwróciłem na to uwagę, natomiast mimo wszystko wrażenie jest takie, a nie inne. Podsumowując, gorąco zapraszam, żeby się przejechać, kto jeszcze nie był, do Wilna i właśnie zobaczyć, jak to wygląda z punktu widzenia nieruchomościowego, bo naprawdę jest to bardzo ciekawe miasto i dające bardzo dużo możliwości. Bliskość Polski powinna zachęcić jeszcze bardziej do takiej wycieczki. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam ponownie.